Większość firm wybiera wózek podnośnikowy, patrząc tylko na podstawowe parametry w ofercie. Problem w tym, że w praktyce to bardzo często nie wystarcza. Ja jestem Ernest z firmy Blackdecker i dzisiaj pokażę 6 takich nieoczywistych rzeczy, o których koniecznie musicie wiedzieć przed zakupem. Zaczynamy od bardzo częstego błędu. Jeśli wybieracie wózek z wysokością podnoszenia 3 metry, to oznacza jedno. Górna powierzchnia wideł będzie maksymalnie na 3 metrach. I tu pojawia się rzecz, o której wiele osób zapomina. Gdy na widłach jest paleta, dochodzi tak zwany zwis palety. Zazwyczaj około 10 cm. Do tego potrzebny jest jeszcze niewielki zapas, żeby odłożyć ładunek na regał. Czyli w praktyce realnie potrzebujecie około 15 cm więcej niż wysokość półki regału. Czyli dajmy, jeśli mamy półkę na wysokości 2,5 metra, to wózek powinien podnosić przynajmniej na 2,65 metra. Druga arcyważna sprawa, która zapobiega wypadkowi w firmie. Każdy wózek ma tak zwany wykres udźwigu i to on pokazuje, jak realnie zmienia się maksymalny udźwig w zależności od wysokości podnoszenia. I teraz kluczowa sprawa. Jeśli wózek ma nominalny udźwig 1200 kg, to nie znaczy, że podniesie 1200 kg na 3 metry. W praktyce udźwig spada wraz z wysokością podnoszenia. I w wielu modelach ta redukcja zaczyna się już od około 1,60 m, natomiast w lepszych konstrukcjach dopiero w okolicach 2,5 metra. Co ważne, tego typu wózki nie mają systemów zabezpieczających przed przeciążeniem. Dlatego koniecznie sprawdźcie wykres udźwigu przed zakupem wózka. To jest kwestia bezpieczeństwa i stabilności pracy. Trzecia rzecz, co trzeba wiedzieć, aby nie uderzyć w sufit. Są dwa rodzaje masztów. Najpopularniejszy maszt standardowy, dwusekcyjny. Przy podnoszeniu wideł maszt wysuwa się do góry. W bardziej zaawansowanych modelach mamy maszty z wolnym wskokiem wideł. Wtedy na początku podnoszenia widły idą do góry, ale maszt jeszcze się nie wysuwa. Są to jednak zdecydowanie bardziej kosztowne rozwiązania. Pamiętajcie, im wyżej dany maszt może podnosić, tym często jest wyższy w stanie złożonym. Dlatego zawsze sprawdzajcie nie tylko wysokość podnoszenia, ale też wysokość wózka po złożeniu. Czwarta rzecz. Te wózki mają nogi podporowe i to zmienia sposób pracy. Po podniesieniu wideł te nogi cały czas zostają na dole i to oznacza, że nie każdą paletę podejmiecie z każdej strony. W praktyce można tylko podjechać od tej strony, gdzie paleta nie ma dolnej deski. Z reguły to wystarcza. Natomiast jeśli jest potrzebna większa uniwersalność, to są też nietypowe wózki z szeroko rozstawionymi nogami podporowymi, które umożliwiają załadunek palety z każdej strony. To warto dopasować do tego, jak wygląda codzienna praca w Waszej firmie. Piąta, bardzo ważna rzecz. Gwarancja. Większość firm ją daje, ale często jest jeden haczyk. Żeby ją utrzymać, trzeba robić płatne przeglądy okresowe. I to oznacza dodatkowe koszty, przeglądy, dojazdy serwisu albo nawet wysyłkę wózka. Dlatego koniecznie przed zakupem dopytajcie, czy przeglądy są obowiązkowe, czy są płatne i jak często trzeba je robić. W Blackdecker przy gwarancji Comfort Plus nie ma tego problemu. Macie pełną gwarancję, bez obowiązkowych przeglądów i bez ukrytych kosztów. Szósta i ostatnia kwestia, badanie UDT. Zgodnie z polskim prawem tego typu wózki muszą być zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego. Cały proces zajmuje zazwyczaj około 1,5 tygodnia. W tym czasie trzeba przygotować dokumentację, zgłosić wózek do badania i przejść odbiór. W Blackdecker możemy przejąć ten proces i dostarczyć wózek już gotowy do pracy. Warto też pamiętać, że takie badanie trzeba odnawiać. Standardowo co 2 lata. Wyjątkiem są wózki z podestem operatora, gdzie takie badanie wykonuje się co rok. Dobór wózka to nie tylko parametr z oferty, ale dopasowanie do realnej pracy. Te 6 rzeczy, o których powiedziałem, często decydują o tym, czy wózek faktycznie się sprawdzi, czy zacznie generować problemy i koszty. Ale tych mniejszych rzeczy jest jeszcze więcej. W Blackdecker od lat pomagamy dobrać wózek pod konkretne warunki pracy i obciążenia. Zazwyczaj wystarczy nam krótka rozmowa, 3 proste pytania i udaje się nam uniknąć błędów i kosztów przy wyborze. Jeśli potrzebujecie rady, to nasze dane kontaktowe zostawiam w opisie filmu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach.